Excuse me, sir, what's the brand of the car? Polaris. What's that? Polaris. Ah, Polaris. Yeah. Wow, it's nice. Beautiful. Proszę, ludzie śpią na kartonach. Bieda miesza się z bogactwem, a tu z drugiej strony wieżowce. The biggest vessel behind transiting through these little blocks with containers, they can carry until 5,000 containers of 20 feet. Oto proszę, bilet do Miami z powrotem kupiony za 400 funtów i cały rząd dla mnie. Można iść spać, co za szczęście. Właśnie znowu zawitałem do Miami. Jest coś w tym powietrzu tutaj, jak się przylatuje. Ono jest takie charakterystyczne. Ma taki swoisty zapach, taki arbuzowy, arbuzowo-pomarańczowy. Uwielbiam to powietrze tutaj, jest super, jest bardzo charakterystyczne. Państwo, którzy zajmują się taksówkami, powiedzieli, że to będzie $40 za taksówkę do mojego hotelu. Nie jestem w pośpiechu, także spróbuję się dostać innym środkiem komunikacji jak taksówka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu za mną macie wypisane środki transportu z Miami International. Podążam za wskazówkami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem właśnie pod metrobusem i wsiadam sobie. Put the money in, yeah? And where should I put the money? Here? Right here. Right here. And it will give me change. Yeah, good change. All dollars. It's true. And what's the The boss, yeah, what is is it? the boss 150. 115, 1.5. 150. 150. Yeah. Give me the change. Pokierował mnie pan na autobus, za bilet zapłaciłem $2,25. Taka wskazówka, możecie kupić bilet w autobusie, ale musicie mieć odliczone pieniądze, bo nie wydadzą wam reszty. Najlepiej zatem, jak nie macie odliczonej kasy, kupić bilet w automacie, gdzie ja kupiłem. Daje się na autobus. Autobus z domu, ławy ze stanowiska drugiego. Matko, pamiętaj, dziecko, twój skarb. Tak to było w jednym z tych PRL-owskich filmów. Żarty żartami, idę szukać swojego autobusu na South Beach. Autobus 150. Za mną jest napisane 150. Ma mnie zawieźć na Miami Beach. 25 minut już czekam na ten autobus. Nie wiadomo, czy przyjedzie, kiedy przyjedzie. Drugi raz w życiu biorę autobus z Miami. Chciałem sprawdzić specjalnie dla Was w sumie, jak to jest i nie polecam. Zastanawiam się, czy nie wrócić na lotnisko i nie wziąć tej taksówki. W końcu przyjechał ten nieszczęsny autobus po ponad godzinie czasu. Zobaczymy, co będzie dalej, kiedy tam dotrę do swojego hotelu. Czekam teraz na bus S. Excuse me, sir, what's the brand of the car? Polaris. What's that? Polaris. Ah, Polaris. Yeah. Wow, it's nice. Beautiful. Miał być jeden autobus, który miał mnie wziąć do mojego hotelu bezpośrednio. Niestety czekam na następny, są przesiadki, także jak widzicie jest to skomplikowane, czasochłonne, a przynajmniej jest ciepło. Słuchajcie, dotarłem do hotelu, zajęło mi to dokładnie 2 godziny, kosztowało $2,25. Ale ogólnie to nie polecam, bardzo czasochłonne zajęcie, czekanie na autobus z Miami. The key is waiting for me.
Look at that, thank you. Dotarłem do celu, jestem już w moim hotelu. Baltic Hotel się nazywa. Hotel Bałtyk, proszę jaka nazwa. Czy gra była warta świeczki? Kosztowało mnie to $2.25. Taksówkarz chciał $40 spod lotniska. Uber pewnie kosztowałby mnie troszeczkę mniej, ale kosztowało mnie to jednak trochę czasu. Ja się nigdzie nie śpieszyłem, także brałem to pod uwagę. Bardziej chodziło o sprawdzenie, jak to wygląda, właśnie wzięcie autobusu. Ja tylko raz brałem autobus w Miami wcześniej, ale ogólnie nie polecałbym brania autobusu w Miami. To nie jest miasto, gdzie powinniście poruszać się autobusami, bo stracicie dużo czasu. Jednak najlepiej jest brać Ubera, ale jest to troszeczkę kosztowne, tak? No tutaj jakbym wziął Ubera, to pewnie zapłaciłbym z 15 razy więcej niż zapłaciłem, no ale nie zawsze o pieniądze chodzi, tak? Mam tutaj teraz taki oto pokój, proszę, no cena też, że tak powiem, nie jest niska, płacę za to $90 za jedną noc, ale na Miami Beach nic tańszego się raczej nie znajdzie, jeżeli chce się mieć prywatny pokój w miarę przyzwoitych warunkach. Wcześniej z Szymonem wynajęliśmy apartament razem, później 2 prywatne pokoje, gdzie nas oskubali. Teraz znowu przyleciałem do Miami, teraz sam i mam tutaj taki pokoik za $90. Mówię, nic taniej się nie znajdzie, jeżeli chcemy mieszkać w przyzwoitych warunkach na Miami Beach i nie chcemy z nikim dzielić pokoju i mieć swoją prywatność. A w recepcji poznałem Gerarda, który ma 33 państwa, które chce zwiedzić. Ja mu dodałem do listy jeszcze 2, Polskę i Malediwy. Także teraz ma 35. Na pewno mu się to uda, bo widzę, że ma w oczach zacięcie i jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Fajnie mieć takie cele, określać sobie, o tutaj pojadę sobie do tylu i tylu państw i fajnie jest je zrealizować. Także tak to wygląda. Ja zaraz idę w miasto, a potem spać, bo jestem troszeczkę zmęczony tym lotem 9,5 godzinnym. Kilka godzin. Nocny wylot do Panamy, ale to dopiero nocą. Pozdrawiam. Właśnie jestem po przylocie do Panamy. Nie przyszedłem jeszcze przez stanowiska imigracyjne, przez granicę. Jestem skierowany tutaj do stanowiska, bo brakuje mi dokumentów jakichś. Mam nadzieję, że żadnej kwarantanny nie będzie ani nic takiego, bo się załamie. Udało się przejść. Witamy po stronie Panamy. Brakowało jakiegoś dokumentu szczepionkowego. Teraz taksóweczka do hotelu. ¿Y qué es la vida en Panamá ahora? ¿Complicado después de pandemia? Sí, un poco complicado. ¿Cosas son más caras o para comprar? No, lo mismo. Entonces, ¿qué es complicado? Desempleo. ¿Qué es eso? Falta de trabajo. La falta de trabajo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Muchos turistas ahora en Panamá? Sí, siempre tiene bastante, tiene varios turistas. Muchos. ¿Pero de Estados Unidos o Europa o todo el mundo? Colombia, ¿Y Colombia también, sí? Costa Rica. ¿Turistas de Colombia? Sí, turistas de Colombia. Yo he pensado que solamente turistas de Europa, de Estados Unidos. No, de Costa Rica, de Honduras viene también. Pero en Colombia y en Costa Rica gente tiene playas bonitas, entonces ¿por qué viene aquí en Panamá? Las playas de Colón, ¿Cómo? las playas de Colón son hermosas. Ah, que mejor que Son como las de Boca de Toro, sí. Ajá, como Boca de Entonces mejor en Colombia y en Costa Rica. Sí, sí. San Blas, nunca he ido. Ajá. ¿O has visto fotografías de San Blas? No, El archipiélago, muy hermoso. Solo que está un poco lejos. yo soy primera vez en Panamá. Primera vez. Primera vez aquí, sí. ¿Y cuánto dinero se necesita para vivir bien
Panamá a mes, per mes? En Panamá. Ajá. ¿Cuánto yo debo ganar para vivir bien? Digamos unos 1500. Para vivir bien, 1500 dólares. Ujú. Yo soy de Polonia. ¿Tú eres de Polonia? Sí. Ah, no, Estados Unidos. Yo no soy de Estados Unidos, no. Ajá. ¿Usted ha pensado que soy de Estados Unidos? No, no. Ok. Es más caro en Colombia y Costa Rica, ¿sí? Sí, es más caro. Colombia es más barato. En Colombia es más barato todo. La comida, el hospedaje. En Colombia es más barato todo. Pero yo escuchando que en Panamá son también Balboa. Ah, sí, Balboa, pero equivale al mismo dólar. Ok, pero ¿tú usas Balboas o dólares? Las Balboas solo son monedas nada más. Ok. El billete es dólar. El billete es dólar. Entonces, muchas gracias, Lisandro. De nada, para servirle. Mój taksówkarz z lotniska tutaj mnie wziął pod hotel. Pytałem się na recepcji, cena to ma być 25-20 dolarów. Także tak oscyluje cena z lotniska do hotelu w centrum Panama City. Muchísimas gracias. Listo para servirle. Taki to poranek. Wstałem koło tak godziny 9, bo przyleciałem o godzinie 3 rano, poszedłem spać o 4, także 5 godzin snu. Widok jest fajny, nie można powiedzieć, że nie. I bardzo, bardzo gorąco. Zakładacie koszulkę, po 10 minutach jesteście spoceni. Skakuję do basenu, szkoda czasu i w miasto. Orzeźwiłem się, a zaraz wychodzę w miasto. Jest naprawdę wiele do zobaczenia. Yo soy de Polonia. ¿De Polonia? ¿Usted sabe sobre Polonia? ¿Algo sobre Polonia? Poquito. ¿Qué cosas? Recuerdo Ajá. el equipo de fútbol del año 86. Oh, 86, ¿sí? Oh. ¿Qué nombre es usted? Había un jugador muy bueno, Lato. Lato, Grzegorz Lato, ¿sí? Es bueno, ¿sí? Es muy famoso en Polonia. He pasado ahora trabajando para Ahora mismo está trabajando en Estados Unidos. Loto. Lato. Sí, puede ser, pero antes en pasado trabajando para Asociación de Fútbol en Polonia. En Polonia, sí. Yo leí el historial. Ah, ok. Me gusta muchos temas. Ah, ok. Entonces me acordé, como en el celular tú puedes buscar información. Y yo voy a buscar información de ¿Y usted conoce Boniek? Bonnie, sí, Boniek claro. también. Entonces busqué información ahí del que me acordé. Y a través de eso te aparecen otros nombres. Ajá. Y ¿Y Smolarek? también. También, eso. Y vi a Lato, que es Ajá. un señor mayor. Sí, ahora mayor, sí. 60 ya, casi 70 años tiene. Sí, más que 60 años, sí. Tiene 66 creo. 66. Sí, pienso que sí, sí. Entonces está en Estados Unidos. ¿Y usted se gusta fútbol, sí? Sí, me gusta. ¿Y en Panamá no son jugadores buenos, no? Hay buenos ahorita. Sí, ¿quién? Hay varios, pero son como, ¿cómo se dice? Se están fogueando, no sé si conoces qué es fogueo. Se están fogueando
fogueando en Pero Europa. jugada en Europa, ¿sí? Sí, se está fogueando en Europa, sí. Hay como 4. Con 4, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero en equipos muy famosos o no? En equipos de segunda. Ah, ok. Proszę, ludzie śpią na kartonach, bieda miesza się z bogactwem, a tu z drugiej strony wieżowce. Z tego co zaobserwowałem po pierwszym dniu, to jest to kraj wielkich kontrastów. Z jednej strony mamy ludzi leżących na ulicach, a z drugiej piękne wieżowce, dobrze zaopatrzone sklepy, dosyć wysokie ceny. Widziałem Red Bulla za $2, piwo, alkohol jest drogi. Restauracyjki są w cenach przystępnych. Na pewno jest taniej jak w Miami. Ciekawi mnie ta Panama niesamowicie. Podobno 1/4 ludzi mieszkających tutaj żyje w ubóstwie. A później mamy też bardzo, bardzo bogatych ludzi. Także no, ścierają się te warstwy społeczne w tym kraju niesamowicie. Tak to jest na świecie. Tenga buenos días. Hello, sir. How are you? No, thank you. I tak to wygląda. Piwo Balboa, czerwony Balboa. Biorę sobie srebrnego Balboa. Balboa był hiszpańskim kolonizatorem. Przyczynił się do powstania Panamy. Założył pierwszą europejską kolonię w Ameryce Łacińskiej. A, okej. Tutaj znowu pan protestuje, że ściągam maskę z nosa. Zaraz może mnie uderzy, czy co, nie wiem. ¿Cuánto cuesta, señor? $1. Balboa, Rocky Balboa jest za $1. Ja zaraz ściągnę. Na pewno będzie sprawdzał i patrzył, czy je noszę. Za gorąco, słuchajcie. Ja mam dosyć noszenia masek na ulicy, naprawdę. Nieważne, wróćmy do tematów historycznych. Balboa, europejski kolonizator, konkwistador, który, tak jak mówiłem, przyczynił się do założenia Panamy. Później został skazany za zdradę na karę śmierci. Założył po części Panamę. Jest jego waluta tutaj. Daje się dolary, wydają w balboach. Daje się balboy, wydają w dolarach albo też w balboach. Są jego pomniki tutaj. Jest on na pewno tutaj postacią popularną, lecz jego się nie uznaje tutaj do końca też za jedynego założyciela Panamy. Sama historia Panamy sięga XVI wieku, kiedy to kolonizatorzy hiszpańscy tutaj przybyli. To jest ciekawe, bo jak już tutaj przybywali, to już wtedy marzyli o tym, żeby połączyć Amerykę Południową z Hiszpanią jak najszybszym środkiem transportu. Wtedy jeszcze nie słyszano o kanale panamskim, ale w XIX wieku już się ten pomysł narodził i został wdrażany. To jedziemy w kierunku kanału panamskiego. Proszę, konsultar saldo, potwierdzenie konta. Tu mi napisali wskazówki, gdzie mam się kierować, żeby dojechać do kanału panamskiego. Proszę, tu silencia dice mucho. Tutaj nie ma silencji. Cisza mówi dużo. Ja czasami za dużo gadam. To jest teraz bardzo głośno i muszę znaleźć stację, na której muszę wysiąść. Pani powiedziała, że muszę przejść na drugą stronę
I to nie jest jakiś Albok Mal, tylko jest Albrom Mall. Mall się nazywa stacja. Nie doczytałem się z tego charakteru pisma. Także przychodzę na drugą stronę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jadę w kierunku kanału panamskiego. Proszę, jest Albrook. O, si. Mi disculpa. Pani się oburzyła, bo nie mam maseczki. Ogólnie to nie było źle. Metro nie jest tak zatłoczone, może dlatego, że nie ma jeszcze tych godzin szczytu. No i przede wszystkim jest ciepło, no inaczej by było, gdyby była zima. Mróz, no to mnie odstrasza jeżdżenie wtedy komunikacją miejską. No tak ciepło, można poczekać. Nigdzie mi się też za bardzo nie śpieszy. Czyli teraz taksóweczka dworca autobusowego, który jest za mną. Cuida tu salud a todos. Szanuj twoje zdrowie. No hablar durante tu viajes, cuidar la salud de todos. Nie rozmawiaj podczas podróży, to służy zdrowiu innym. Ładny widok stąd jest. Tutaj na maskach robi się w Ameryce Południowej prawdziwy biznes. Każdy je kupuje, patrzcie. Tutaj jak pan sprzedaje. ¿Cuánto cuesta una? $1. Oh, gracias. Tengo una, gracias. Saludo. $2 możemy maseczkę kupić. Idą jak świeże bułeczki. Tutaj w Panamie. Dale. $5, ¿sí? Ok. Y graba, que saluda a Panamá. Sí, Saluda, saludas Polonia. Desde Panamá, abrazo Desde- fuerte. Bardzo fuerte. Muévete. Pozdrowię wszystkich pan. Zadowolony, proszę, jaki humor. Gracias. Jedziemy w kierunku kanału panamskiego z muzyczką latynoską. Trochę coś tam się rozpadało. Y de repente llueve y de repente no está lloviendo, o sea, solo por sectores. Co, po sektorach, sí. Es clima tropical. Clima tropical, eso es. Ojalá, gracias Dios que no está lloviendo ahora. En el canal. Para visitar es muy bueno, porque Sí. sin lluvia. Sin lluvia. Tutaj właśnie pan powiedział, że to jest klimat tropikalny i w jednych sektorach Panamy pada, a w drugich nie pada. Także teraz jak jedziemy, jak wyjechaliśmy to padało, a jak już teraz dojeżdżamy do kanału panamskiego, to przestało padać. Dzięki Bogu, tak jak powiedziałem, że będzie się lepiej zwiedzać bez deszczu. A ten deszcz jest tak czy tak przyjemny, bo jest ciepło. Ale wiadomo, lepiej jest jak go nie ma. On jest taki orzeźwiający, ale jak go nie ma, to jest lepiej, wiadomo. Przestało padać. Ahora sin lluvia, ¿sí? Sí, ahora sin lluvia. Solo por sector. Sektory, ¿sí? Ya del otro lado de la montaña también está lloviendo. Aquí no está lloviendo. Tutaj właśnie pan mówi, że sektorowo pada często w Panamie. W jednej części pada, a w drugiej nie. Jak wyjechaliśmy, to padało, a teraz przestało padać. Także dobrze, bo będzie się lepiej zwiedzać. El Sol. Es muy famoso el canal de Panamá, ¿sí? Sí. Fuente del mundo, corazón del universo. Durante mucho tiempo para hacer eso. Sí. Pienso que 10 años. Más. O más que eso, sí. Más, sí, más.
Es verdad, es más. Pero la vida es más fácil ahora con este canal. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, para viajar es muy fácil para países. Corta la distancia. Sí, la distancia, corta la distancia, sí. Mucho menos tiempo Menos tiempo, sí, es verdad. para pasar de un continente al otro. Cuesta mucho dinero dar la vuelta al mundo. Sí. Y está muy bueno para Panamá, para dinero. ¿Sí? La entrada económica, una fuente de ingreso económico para el país. Słuchajcie, dojechaliśmy do kanału panamskiego. Idziemy zwiedzać. Muszę stanąć w kolejce po bilet. Dużo turystów dzisiaj jest. Podejrzewam, że zawsze jest dużo turystów, żeby to zobaczyć. Stoję pod kasą właśnie i dowiedziałem się z tej tabliczki, że bilet będzie kosztował $10. Spoko cena nawet, ok. Właśnie przyniosła niebieską maskę, chyba pod kolor mojej koszulki, bo stwierdziła, że będzie mi bardziej pasować. Muszę założyć naprawdę niebieską maskę, czarną muszę zdjąć, przyniosła szczypcami, mi podała i nie wiem z czego to wynika, dezynfekcja jakaś czy coś takiego, nie wiem. Tutaj jest przedstawiona cała historia budowy kanału panamskiego od początku do końca. Także zaznajomię się z nią i coś Wam też przekażę. Szczerze mówiąc, to jestem bardziej zachwycony latynoskami robiącymi sobie zdjęcia przy tym kanale niż samym kanałem. Wiadomo, historia i tak dalej, ale jakiegoś wielkiego wrażenia ten kanał na mnie nie zrobił, a ten pan tutaj za mną z tą latynoską to już chyba 1000 zdjęcie robi tej latynosce. Pewnie każdy jest lepszy od drugiego. Za mną kanał panamski, jak udało mi się wyczytać, budowa kanału panamskiego trwała dosyć długo. Rozpoczęła się w 1881, o ile mnie pamięć nie myli. Trwała do 1886, stanęła ze względu na bankructwo firmy, która się tym zajęła, a zainicjował ją francuski dyplomata Lesseps. Później jurysdykcję nad budową kanału panamskiego przejęły Stany Zjednoczone. Zaczęły kontynuować budowę w 1904, wznowiły budowę w 1904. Za sprawą prezydenta Roosevelta, on miał tutaj duży wpływ na to. Budowa trwała do 1914 roku, pochłonęła wiele żyć ludzkich, 25 000 robotników straciło życie przy budowie kanału panamskiego, głównie ze sprawą malarii. Budowa kanału panamskiego ułatwiła niesamowicie życie w kwestii transportu. Wcześniej podróż z Nowego Jorku do San Francisco w Kalifornii to był dystans dłuższy o 14 500 km, także widzicie, jak niesamowicie ułatwiło to życie. I taka jest ta krótka historia kanału panamskiego. Później już tam pod koniec lat 90. jurysdykcję nad kanałem panamskim
zaczęła sprawować Panama, także Stany Zjednoczone już nie mają za wiele wspólnego z kanałem panamskim. Większość zysków idzie do Panamy. Na pewno to jest też duże źródło dochodów dla tego państwa. I tak to wygląda, słuchajcie. Ale jakiegoś wielkiego wrażenia ten kanał na mnie nie zrobił. Señor, $10. $10, está Sí. bien, amigo. Vamos, Ah, ok. amigo. Gracias. Teraz biorę taksówkę już bezpośrednio do swojego hotelu. Już nie chce mi się iść na metro. Cena poszła w górę, $10, nie $5. Rusia. No. ¿Y usted sabe sobre Polonia algo? ¿Algo sobre Polonia usted sabe? Sí, Karol Wojtyla, Ah, Karol Wojtyla, sí. el mejor papa del mundo. El mejor papa del mundo, es verdad, sí. Karol Wojtyla tiene una estatua aquí en Abrumol. ¿Sí, en Tiene Panamá? una estatua, sí, Sí. Oh, yo quiero ver. una estatua. Oh. Dame 15 y te llevo para que le tome foto y toda la estatua y te llevo para el hotel. Y en Colombia he visto también, en Cartagena. Bueno, ahí aquí También. tiene una que se le hicieron especialmente a él cuando él vino en el 82 aquí a Panamá. Y visitando Panamá, Él ¿sí? visitó a También. Panamá, sí. Ah. Ujú. ¿Y más personas usted conoce de Polonia? No, más no mucho. ¿Usted no conoce Lewandowski? Ah, el de tenis. El jugador. ¿Es aquí barrio peligroso? Sí. Sí. ¿Cómo se llama este barrio? No, ahora se llama San Miguel. San Miguel. ¿Y es ¿Quieres más tomar? peligroso de Panama City este Más, sí, barrio? uno de los más peligrosos, ¿no? San Miguel, ¿sí? ¿Quieres ir a tomar fotos? Oh, no, yo tengo aquí. Sí, no claro. sé. Gracias. Está filmando ahí, ¿ah? Sí, está filmando. Najbardziej niebezpieczna dzielnica w Panamie. San Miguel. Si yo estoy aquí solo, ¿tengo problemas? Claro, como que no. Te quitan esa vaina, te quitan todo. Sí. Sí, te dejan en cuero. Tu właśnie pan powiedział, że jakbym był na tej dzielnicy samemu, się go zapytałem, jakbym był samemu, to mogłoby mi się coś stać. Na pewno by mnie okradli. Tak? To jest pewne. Poznajcie Carlosa Gutierreza, studenta stosunków międzynarodowych, a w międzyczasie przewodnika po Panama City. ¿Y te gusta vivir aquí en Me Panamá? encanta Panamá por el tema de las oportunidades laborales, la oportunidad de crecimiento profesional en general de los estudios. Sí, que gente dice que este país es país con posibilidades. Hay posibilidades para crecer, país de hermandad, país de seguir adelante juntos, Mejor país de Latinoamérica. de desarrollado Sí. de negocios para invertir en Panamá, correcto. Sí. Pero son barrios que viven hombres muy pobres, ¿no? Por lo general estamos divididos en tres clases sociales. La Ajá. clase pobre que por limitaciones de dinero no pudieron tener una buena educación y viven en lugares que son como barracas o barrios como marginales o peligrosos Ujú. o muy en extrema pobreza. De ahí el gobierno los ayuda en tema de las becas, de subsidios y todo eso. Ujú. En el tema de la pobreza han salido muchos profesionales también que ahorrando o trabajando de vendiendo cosas en la calle pudieron pagar sus estudios. Ujú. Y de ahí la clase media que vive en el centro de la ciudad que están dedicados al tema de trabajar en bancos, Ujú. en temas de como si fueran en el área de la ciencia, doctores, abogados, también el otro mundo, el mundo legal. Y ya la clase alta que son aquellas personas muy ricas que son los inversionistas judíos Ujú. que son dueños de almacenes y locales comerciales en general, Ujú. que son Wow. los de un estatus muy alto. ¿Y cuánto quieres alquilar un apartamento en Panama City? ¿Cuánto debes pagar? En promedio de 200 a 300 dólares. $200 A 300, solamente. correcto. ¿Y cuánto tú quieres alquilar una habitación con otras personas? Un apartamento Te con otras sale personas. como 150, 100 dólares. $100. Ajá. Ajá. Minimal, ¿cuánto dinero ganas? El salario mínimo mensual estamos en 700 dólares.
¿Cuánto? $700. 600 dólares. Es suficiente para vivir. Para ¿no? vivir Cosas cómodo muy... en Panamá, sí. Sí. En este momento sí. Es... Suficiente porque dependiendo de cómo sean tus gastos promedio semanal, quincenal o mensual, qué tanto vas a cocinar en la calle o si vas a comer en la calle, qué día vas a cocinar en la casa o en la calle, qué tanto vas a gastar. Es saber medirse. Ajá. Za mną widzicie piękne wieżowce. Teraz jest odpływ, także to Morze Karaibskie odpływa. A z tyłu mamy starą część miasta. I to jest właśnie niesamowite, jak przeplatają się te dwa różne światy. Ten nowoczesny i ten sprzed 500 lat. Te budynki są, proszę za mną, bardzo stare, a tam to jest już ten XX-XXI wiek. Niesamowite. Za mną jest francuski inicjator budowniczy kanału panamskiego Lesseps. Historia Panamy sięga XVI wieku. Rozpoczęła się wtedy wielka kolonizacja Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Z tyłu mamy nowoczesne wieżowce, a tutaj z tyłu już stare budynki z XVI wieku. Jesteśmy na Plaza Mayor w stolicy Panamy, Panama City. Stare miasto, piękne, stare budynki. Wokół mnie postaci, które są szczególne dla Panamy. Hiszpańscy kolonizatorzy, którzy założyli to państwo. W porównaniu do Kartageny nocą to jest tutaj bardzo, bardzo spokojnie. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bardzo spokojnie. Aż bym powiedział za spokojnie.